Smak papryki konserwowej towarzyszy mi od wczesnego dzieciństwa. W latach 80. słoiczki papryki w occie były importowane z Bułgarii. Dzisiaj wiele rodzimych marek ma je w swojej ofercie. Ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by taką paprykę przygotować w domu. Pełny przepis z proporcjami składników można znaleźć na blogu. Czy marynujecie w domu paprykę? Czym różnią się wasze przepisy? Dajcie znać w komentarzach. Papryka jest najważniejsza. Zazwyczaj używam zwykłej papryki słodkiej ze względu na jej gruby miąższ. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by użyć innych odmian, np. Ramiro. Czasem dodaję też ostrej papryczki. Dzisiaj bawię się kolorem i używam papryki czerwonej, żółtej i zielonej. Przygotowałem też ziarna pieprzu i gorczycę. Tutaj czarna, bo mam jej bardzo dużo, ale zwykle używa się białej. Zalewa będzie z kolei wymagała octu, wody, kilku liści laurowych, soli i cukru. Zaczynam od pokrojenia papryki. Przecinam je na pół, po czym wycinam gniazda nasienne. Przygotowane połówki kroję wedle uznania. Ja lubię 2-centymetrową kostkę, ale rozmiar kawałków nie jest ważny. Mogą to być zarówno ćwiartki papryki, jak i cienkie paski. Na palniku kuchenki stawiam garnek do połowy wypełniony wodą. Doprowadzam ją do wrzenia. Gdy już się gotuje, wrzucam do niej pokrojoną paprykę i czekam, aż woda ponownie zawrze. Przykrycie garnka trochę to przyspiesza. Od chwili ponownego zawrzenia odliczam 1, maksymalnie 2 minuty, po czym wyjmuję paprykę łyżką cedakową do miski. Wody z garnka nie wylewam, za chwilę mi się przyda. Garnek zastępuję rondelkiem, w którym przygotuję zalewę octową. Wlewam do niego wodę i ocet. Wrzucam też liście laurowe, sól i cukier. Podgrzewam zalewę pod przykryciem. Mieszam często, dopóki cukier się nie rozpuści. Gdy zalewa zawrze, zmniejszam ogień i pozwalam jej się bardzo delikatnie gotować przez 5 minut. Dzięki temu liście laurowe oddadzą mnóstwo aromatu. Podczas gdy zalewa się gotuje, napełniam słoiki. Najpierw wrzucam do nich po kilka ziaren czarnego pieprzu, następnie kilka szczypt gorczycy.
Paprykę upycham dość ciasno. Jest jeszcze gorąca, więc przydaje się do tego łyżka. Wreszcie napełniam słoiki gorącą zalewą. Nalewam jej dość dużo, musi bowiem przykryć wszystkie składniki. Na wierzch wkładam dociski fermentacyjne. Nie są niezbędne, ale przytrzymają paprykę pod powierzchnią zalewy. Zakręcam słoiki, ale bez użycia nadmiernej siły. Na kuchence ponownie stawiam garnek, w którym parzyła się papryka. Będę w nim pasteryzował słoiki. Na dno wkładam złożoną ścierkę, a na niej ustawiam słoiki z papryką. Woda ma zbliżoną temperaturę do zawartości słoików, więc szkło nie pęknie. Dopełniam garnek wodą, tak by sięgała niemal do zakrętek słoików. Następnie podgrzewam ją, a od momentu zawrzenia odliczam 4 do 5 minut. Dłuższa pasteryzacja nie jest wskazana, gdyż papryka mogłaby stać się zbyt miękka. Po upływie 5 minut wyjmuję słoiki i mocno dokręcam zakrętki. Ustawiam je do góry nogami na złożonym dużym ręczniku. Dzięki temu mam pewność, że zakrętki również będą miały kontakt z gorącą zalewą. Słoiki zawijam w ręcznik i zostawiam je na noc do ostygnięcia. Następnego ranka odwijam słoiki, są jeszcze ciepłe. Jeśli którakolwiek zakrętka jest nieszczelna, łatwo na tym etapie to rozpoznać. Ręcznik pod słoikami powinien być suchy i czysty, a zakrętki powinny być wklęsłe od podciśnienia wytworzonego przez schłodzoną zalewę. Teraz papryka trafi do spiżarni, gdzie zaczeka co najmniej tydzień na otwarcie. W tym czasie wszystkie smaki ładnie się ułożą. Czerwona i żółta papryka zachowują swoje intensywne kolory, natomiast papryka zielona zmienia kolor na oliwkowy. Dzieje się tak, ponieważ pod wpływem kwasu zawarty w niej chlorofil ulega przemianie do feofityny. Dzieje się tak ze wszystkimi zielonymi warzywami. Po tygodniu mogę wreszcie otworzyć słoik. Zalewa pachnie bardzo intensywnie. Zapach octu miesza się z liśćmi laurowymi i papryką. Jest bogaty i przyjemny. Smak jest przyjemnie zbalansowany, słodki i kwaśny, a papryka jest nadal chrupiąca. Co prawda lubię marynowaną paprykę jeść jako przekąskę, tym razem przygotowałem do niej pyszną kanapkę. Papryka doprawdy przenosi kanapkę na zupełnie inny poziom.